Dzisiejszym filmem chcę zacząć nową serię na moim kanale, która będzie się skupiała na testach żeli przeznaczonych do przedłużania. Na pierwszy ogień idzie żel Control 2.0 od Eclair. Z żelem i jego konsystencją zdążyłam się już nieco oswoić, bo stosuję go już od około 2 miesięcy. Nie będzie więc to film typu pierwsze wrażenie, a raczej moja opinia po krótkim czasie stosowania. I od razu na początku uprzedzę, że ta nowa seria ma na celu zaprezentowanie najlepszych na rynku żeli do przedłużania. Nie będzie to konkurs na najlepszy żel, chociaż oczywiście w każdym z odcinków będę wyrażać swoje zdanie na temat konkretnego produktu. Dobór żelu jest kwestią indywidualną. Każdemu z nas mogą odpowiadać inne właściwości i inna konsystencja produktu. Właśnie po to powstaje ta seria, abyście Wy mogli zapoznać się z różnymi dostępnymi na rynku żelami do przedłużania. Dlatego jeśli jesteście ciekawi, jakie właściwości ma żel Control 2.0 od Eclair i jak wygląda jego aplikacja, to po tym nieco przydługim wstępie zapraszam Was serdecznie do oglądania. Cześć, tu Aniela, witam w kolejnym filmie na kanale NG Nails. Wspominałam, że żel Control idzie na pierwszy ogień, jeśli chodzi o rozpoczęcie serii o tej tematyce, ale tak naprawdę jakiś czas temu na moim kanale pojawił się już filmik o porównaniu dwóch popularnych żeli. Mowa o Easy Shape Light Rose od Indigo oraz żelu od Julii Nessy. Zapraszam Was serdecznie na tamten materiał, link do niego widzicie teraz w prawym górnym rogu, zostawię Wam go też oczywiście w opisie. Przechodząc do żelu, któremu poświęcony jest ten film. Na początek zacznę od krótkiego opisu produktu, który bazuje na informacjach dostępnych na stronie producenta. Żel Control od Eclair charakteryzuje bardzo wysoki poziom samopoziomowania. Jak widzicie, zrobiłam wgłębienie w produkcie za pomocą pędzla, które bardzo szybko zaczęło się wyrównywać. Dzięki tzw. thixotropii, czyli technologii zapamiętywania cieczy, żel nie spływa z powierzchni płytki i nie zalewa skórek. Odpowiednia technika nakładania produktu minimalizuje czas jego piłowania, więc także skraca czas naszej pracy. Żel jest produktem kryjącym i jego stopień krycia wynosi 80%. Jeśli chodzi o cenę, to żele Eclair z serii Control kupicie za 55 zł za 15 gram, 85 zł za 30 gram oraz 125 zł za 50 gram. Żel, który widzicie na filmie, ma najmniejszą pojemność, czyli 15 gram. Pora na aplikację żelu. Jak widzicie, przygotowałam sobie wcześniej paznokieć wskazujący pod przedłużenie. Reszta paznokci jest już przedłużona za pomocą żelu Control. Paznokieć przed rozpoczęciem przedłużania powinien być skrócony, odtłuszczony, a skórki powinny być odsunięte i wycięte. Na paznokieć nakładam primer kwasowy w niewielkiej ilości. Po wchłonięciu się primera kwasowego nakładam primer bezkwasowy. Wiem, że są różne szkoły dotyczące nakładania primerów i część z Was może preferować nakładanie wyłącznie primera bezkwasowego, ale ja stosuję od dawna taką praktykę i jak najbardziej się u mnie sprawdza. Pod żel producent zaleca stosowanie bazy z serii Smart Base, dlatego na primer bezkwasowy nakładam cienką warstwę produktu z tej serii. Używam bazy w odcieniu przeźroczystym. Na stronie Eclair widziałam również dostępne kolorowe bazy z tej serii. Bazę utwardzam w lampie. Po utwardzeniu bazy przyszedł czas na podłożenie szablonu pod przedłużanie. Na moim kanale pojawił się już filmik z dokładnym omówieniem podkładania szablonu, dlatego odsyłam Was do tamtego materiału, jeśli jesteście zainteresowani tym tematem. Link oczywiście znajdziecie w opisie. W skrócie, szablon docinam do wolnego brzegu, a następnie wykonuję nacięcia po bokach. Szablon podkładam pod paznokieć i kieruję go lekko do góry, zaciskając tunel. Przyszedł czas na aplikację żelu. Zaczynam od nałożenia jego niewielkiej ilości na płytkę. Następnie nabieram większą ilość produktu i wykonuję przedłużenie, kładąc żel na szablonie. Łączę go z żelem położonym na naturalnej płytce.
Żel, jak widzicie, jest gęsty, nie rozlewa się na boki, a jednocześnie jest dość łatwy w rozprowadzaniu. Nie zachowuje się jak typowa galaretka, jest bardziej elastyczny. Wykonuję przedłużenie do wybranej długości i wsadzam szkielet do lampy na 30 sekund. Po wyjęciu paznokcia z lampy ściągam szablon. Nabieram większą ilość produktu i zaczynam budować paznokcia. Delikatnie dociskam kulkę żelu w okolicy przyskórkach, a następnie rozprowadzam żel od boku do boku, kierując się w stronę wolnego brzegu paznokcia. Żel, mimo swojej gęstej konsystencji, ma właściwości samopoziomujące. Pomimo tego, że żel wyrównuje się sam na powierzchni, to nie rozlewa się na boki. Produkt zostaje dokładnie w tym miejscu, gdzie został położony, a dodatkowo jego powierzchnia sama się wyrównuje. Jest to wspomniana wcześniej Thixotropia, czyli technologia zapamiętywania cieczy. Zbudowany paznokieć możemy również odwrócić do góry nogami, aby żel wyrównał się, a jego najwyższy punkt znajdował się w odpowiednim miejscu. Dokładnie tak, jak w przypadku nadbudowy paznokcia hybrydową bazą budującą. Tak jak widzicie, w bardzo szybkim tempie udało mi się zbudować paznokcia, który ma idealnie gładką powierzchnię. Podkreślę, że ten fragment z budowy paznokcia, który właśnie widzicie, nie został pocięty ani przyspieszony w programie do montażu, więc jest to rzeczywisty czas budowy paznokcia za pomocą produktu. Po utwardzeniu przemywam lepką warstwę żelu za pomocą cleanera numer 2 od Indigo. Następnie przechodzę do piłowania. Jeśli chcecie zobaczyć mój schemat piłowania, ponownie odsyłam Was do innego materiału na moim kanale. W skrócie, zaczynam od piłowania kształtu paznokcia, następnie wyrównuję okolice przy skórkach i piłuję boki. Później wyrównuję żel na całej długości, a na koniec skupiam się na grubości wolnego brzegu. Powierzchnię paznokcia wyrównuję jeszcze polerką. Tak prezentuje się wypiłowany paznokieć. Na wypiłowany paznokieć nakładam top Tiki No Sticky, również od Eclair. Tak prezentuje się gotowy, przedłużony paznokieć. Jak widzicie, aplikacja żelu jest bardzo prosta. Dzięki właściwościom żelu możemy w łatwy sposób przedłużyć i zbudować paznokcia żelowego praktycznie bez konieczności piłowania. Jeśli chodzi o moją opinię o żelu, jest to jak na razie mój faworyt. Przypominam, że wcześniej długo pracowałam na Easy Shape Light Rose od Indigo oraz testowałam żel od Julii Nessy. Tak jak wspominałam, filmik o porównaniu tych dwóch żeli znajdziecie u mnie na kanale. W porównaniu do poprzedników z żelem Control najwygodniej i najszybciej mi się pracuje, ale zobaczymy, co przyniosą dalsze filmy z tej serii. Pamiętajcie także, że dobór żelu to kwestia indywidualna. Mam nadzieję, że dzięki tej nowej serii filmów pomogę Wam dobrać żel pod Wasze preferencje. Przypominam Wam, że linki do użytych produktów oraz filmików, o których wspominałam, znajdziecie w opisie. Dajcie mi koniecznie znać w komentarzu, jakie żele chcecie zobaczyć w kolejnych filmach z tej serii. Chętnie się również dowiem, czy mieliście już okazję wypróbować żel Control 2.0 od Eclair i jaka jest Wasza opinia. Jeśli filmik okazał się przydatny, będę wdzięczna za komentarz i łapkę w górę.
Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i jak zwykle do usłyszenia w kolejnym filmiku.